Kiedy w poprzednim odcinku zostawiliśmy naszego bohatera, był pełen zapału i gotowy podbić świat stolarstwa. Zgłębiał tajniki konstrukcji mebli, uczył się obsługi wymagających narzędzi i zbudował 2 korpusy szafek nocnych. Chociaż biorąc pod uwagę czas potrzebny na ukończenie drugiej części filmu, moglibyście pomyśleć, że próbował zbudować cały zestaw mebli dla królewskiego pałacu. W tym odcinku nasz nieustraszony Nubi wraca do akcji. Gotów, by dokończyć dzieło, które rozpoczął. Czy wyzwania, które napotkał, były warte dodatkowego czasu? O tak, a rezultat? Cóż, przygotujcie się na zachwyt. Co mi tu popisał? Przecież to tylko kilka nóżek, 2 szuflady i olej. Jakie wyzwania, jaki zachwyt. Cześć wszystkim. Tak, wiem. Minęła chwila od naszego ostatniego spotkania. Wygląda na to, że nawet czas potrzebuje czasami małej drzemki. Ale nie bójcie się, czasem najlepsze rzeczy po prostu wymagają więcej czasu. A co dopiero takie zwykłe szafki jak te. Ale nie próżnowałem. Pojawiło się kilka bardzo ciekawych projektów, o których dowiecie się w nadchodzących filmach. Zaczynam od przypomnienia sobie, gdzie skończyłem pracę. Czyli do zrobienia są nóżki, szuflady i wykończenie olejem. Przycinam kawałek deski dębowej na wysokość swoich nóżek. Zaznaczam wymiary. Chciałem do ich przycięcia skośnego wykorzystać mój dźwig do cięć skośnych. Niestety okazało się, że moje elementy są na niego za małe. Wykorzystałem więc ukośnicę i przeciąłem nóżki na skośne elementy. Szlifierka wrzecionowo-oscylacyjna pomaga mi w sformatowaniu ich na odpowiedni wymiar. To narzędzie, które kupiłem już jakiś czas temu, ale dopiero teraz powoli odkrywam jego zalety. Jeśli chciałbyś w jakikolwiek sposób pomóc mi utrzymać ten kanał, rozważ zakup czegoś z kolekcji moich ubrań i gadżetów stolarskich lub innych designerskich kolekcji. Wszystkie projekty są autorskie i zrobiłem je sam. Odwiedź ten adres designalpha.myspreadshop.pl i wybierz coś dla siebie. Mam tam szeroki wybór koszulek, bluz czy czapeczek. Na pewno dobierzesz coś fajnego dla siebie lub na prezent. A mnie trochę spadnie kosztów. Dzięki! Odmierzam, gdzie umieścić nóżki na spodzie. Wyrysowuję odpowiednie miejsca, zaznaczam punkty centralne. To tam umieszczę wkręty podwójnie gwintowane do połączenia nóg z korpusem. Wiertarka w dłoń i lecę z otworami.
Śruby zamontowałem w podstawie oraz w samej nóżce. Do połączenia ich w jedną część wykorzystam pręty gwintowane, docięte na długość i skręcę oba elementy razem. Nie wiem czemu, ale w sklepie nie było tych śrub, które wkręca się kluczem imbusowym, tylko były takie, które wkręca się śrubokrętem płaskim. Nie wiem kto to wymyślił, ale to jest chyba najgorszy design w historii. Potrzeba bardzo dużego momentu do wkręcenia takiej śruby. Drewno dębowe jest bardzo twarde i śrubokręt płaski naprawdę do tego się nie nadaje. Na szczęście znalazłem obejście tego tematu i z pomocą śruby imbusowej wkręconej w nakrętkę udało mi się je wkręcić. Okej, tak prezentują się korpusy stojące już na nóżkach. Teraz czas zabrać się za przygotowanie frontów szuflad. Najpierw wyrównuję deski pod klejenie. Następnie rozcinam je na pół na pile stołowej. Nie wiem co jest takiego w cięciu i w pracy z drewnem, ale działa na mnie to prawie jak medytacja. Z jednej strony maksymalne skupienie, a z drugiej relaks. Materiał na fronty gotowy. Wkładam wszystko w ściski, sklejam i czekam aż wyschnie. Oczywiście niepotrzebne są tutaj żadne zaawansowane narzędzia. Do klejenia używam palca stolarza. W międzyczasie zajmę się szufladami. Wybrałem prowadnice dolnego montażu GTV, bo są łatwiejsze i przyjemniejsze w tak zwanym obejściu. Montowałem takie raz i to dosyć dawno temu, więc muszę solidnie przypomnieć sobie z instrukcją, jak to się robiło. Zaczynam od policzenia wymiarów. Szerokość mojej wnęki to 440 mm. Profile, które wybrałem, są głębokości 350 mm. I teraz, jak sobie policzyć wszystkie wymiary? Postaram się ten skomplikowany proces myślowy powoli tutaj opowiedzieć. Bazując na instrukcji obliczam wewnętrzną szerokość szuflady SKW, czyli wymiar jaki będzie miało dno szuflady bez ścianek bocznych. Oblicza się to na podstawie podanego wzoru. Szerokość wnęki, w moim przypadku 440 mm, minus 49 mm. Co daje mi wymiar 391 mm. Jest to szerokość dna szuflady. Głębokość szuflady to 331 mm. Już tłumaczę skąd to się wzięło. Ja wybrałem opcję szuflady wewnętrznej, gdzie front zlicowany jest z brzegami korpusu. Głębokość szuflady, czyli SKL, liczy się według wzoru. Długość nominalna prowadnicy ML minus 10 mm. W moim przypadku 350 mm minus 10 mm
co daje wymiar 340 mm. Ale jest to wymiar całej szuflady razem z grubością materiału na tylną ściankę. W moim przypadku 9 mm, co daje wymiar 331 mm. Tylny panel jest stosunkowo łatwy do obliczenia, bo jego szerokość jest taka sama jak szerokość dna, czyli 391 mm. A wysokość, taką jaką sobie założyłem, wynikającą z wysokości mojej wnęki, to 125 mm. Teraz obliczam boki. Wysokość 130 mm, bo do 125 mm dodałem 5, żeby schodziły poniżej dna szuflady i chowały mechanizm. Długość boków to głębokość szuflady, którą obliczyliśmy według wzoru, czyli 340 mm. Następnie pozostanie mi tylko zrobienie przedniej ścianki, którą zrobię z MDF-u i jego wymiar to będzie szerokość szuflady, a wysokość obliczę taką, żeby nie wystawało powyżej wcięcia, które zrobię na dębowym froncie szuflady. Dębowy front obliczę już w momencie, kiedy zamontuję szuflady. Zabieram się za cięcie sklejki na formatki. Rachu ciachu i wszystko tnie się jak masełko. Mając już wszystkie formatki, mogę spokojnie przystąpić do montowania szuflad. Sklejam elementy ze sobą oraz używam gwoździarki pneumatycznej, żeby przyspieszyć trochę pracę. Bałem się trochę składania tych szuflad, ale okazało się to bardzo wdzięcznym zajęciem i dosyć szybko udało mi się obydwie szuflady złożyć w całość. A tak prezentują się już złożone, gotowe szuflady. Kiedy fronty się już skleiły, mogę zająć się teraz ich obróbką. Wyrównuję materiał na wyrówniarce. Odmierzam położenie frontów, a następnie zagłębiarką przecinam wzdłuż na odpowiedni wymiar. Na pile ukosowej docinam już do finalnej szerokości.
Tak prezentuje się front na moich dystansach z kart. Jeszcze bez wcięcia na dłoń. Teraz przyszedł czas na wyfrezowanie tego wcięcia. Kiedyś jak robiłem taką szufladę, przygotowałem sobie formatkę z drewna sosnowego. Poświęciłem wtedy sporo czasu, żeby ładnie wyrównać wszystkie krzywizny, no i od tej pory służy mi jako templatka do robienia wcięć. Zaczynam od odrysowania kształtu, a następnie wyżynarką zgrubnie wycinam materiał, tnąc około 1,5–2 mm od linii ołówka. Robię to po to, żeby frezując zbierać tylko minimalną ilość materiału. Teraz na podwójnej taśmie przyklejam moją templatkę do deski i za pomocą frezu z łożyskiem frezuję otwór dokładnie na wymiar. A tutaj taki mały fuck up. Pamiętajcie, żeby 2 razy nie używać tej samej taśmy dwustronnej, bo może się zdarzyć właśnie to, co zdarzyło się mnie. Templatka się odkleiła i przesunęła. Wjechałem frezem 2 mm poniżej wymiaru. Udało mi się to uratować, wyfrezowałem wszystko jeszcze raz 2 mm głębiej. Tutaj możecie zobaczyć mój obracany stolik, gdzie z jednej strony mam zainstalowaną wyrówniarkę, a z drugiej strony szlifierkę. W zależności czego potrzebuję użyć, tak sobie obracam stolikiem. Super oszczędność miejsca. Teraz chciałem jeszcze zaoblić krawędzie przy wcięciu na dłoń. Jeszcze ostatnie ręczne dopieszczenie szlifów i fronty gotowe. Zabieram się za montowanie prowadnic. Na dnie szuflady montuję uchwyty, które będą trzymać szufladę. Klik i wszystko działa. Jeszcze lekkie przeszlifowanie frontów i można mocować je do szuflad. Robię to w taki sposób, że najpierw na przodzie szuflady nawiertałem otwory, następnie na taśmie dwustronnej z moimi karcianymi dystansami przyklejam front do szuflady. A następnie znaczę, wiertam i przykręcam front wkrętami. Ostatnie szlify i powoli mogę zabierać się za olejowanie. Używam Rubio Monocoat w kolorze Cotton White. Jest to mieszanka oleju z utwardzaczem i pozwala na użycie tylko jednej warstwy. Bardzo przyjemnie pracuje się tym olejem. Nakładam gąbką warstwę, odczekuję chwilę i wycieram szmatką nadmiar. Gotowe! Korzystając z chwili przeznaczonej na olejowanie, chciałbym prosić Cię o jedną rzecz. Bardzo byłbym Ci wdzięczny, jakbyś poświęcił chwilkę i zasubskrybował mój kanał. Polajkował film, być może dodał komentarz. To naprawdę pomaga mi wybić się z filmami szerzej i budować kanał. Dzięki. Gotowe meble prezentują się tak. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku.